Dzień dobry, kłaniamy się nisko z drugiego odcinka naszej tegorocznej serii Podróży dookoła Polski. Jesteśmy Ania i Marcin Nowakowie, zajmujemy się zawodowo pisaniem, opowiadaniem, fotografowaniem, no i oczywiście filmowaniem ciekawych i często nieoczywistych miejsc. Właśnie ruszyliśmy po raz drugi w 40-dniową podróż dookoła Polski. W tym odcinku zawitamy do województwa lubuskiego, w którym oczywiście byliśmy już kilka razy, ale w końcu w całości poświęcimy jeden film właśnie jemu. Ale pozwolicie, że jeszcze rozpoczniemy odcinek w Dolnośląskim. Prosto z drogi ze Szczawna Zdroju do Żagania. Cześć, tu Ania i Marcin. Czyli wędrowne motyle. Znajdujemy się w miejscu, które nazywa się Przystań na szlaku wygasłych wulkanów. Przepiękne miejsce. Za naszymi plecami zamek w Świnach, a nieco dalej na drugim planie zamek w Bolkowie. No właśnie, Kraina Wygasłych Wulkanów jako geopark otrzymała certyfikat, który nadała mu Polska Organizacja Turystyczna. A Polska Organizacja Turystyczna jest naszym partnerem tegorocznej serii podróży po Polsce. Natomiast odcinek o Krainie Wygasłych Wulkanów w całości dostępny jest na naszym kanale. Zapraszamy do niego bardzo serdecznie. W takich barwach jesiennych. A teraz jest środek lata. My kierujemy się na północny zachód. Za chwileczkę zgłębimy się w największy kompleks leśny w Polsce. A Wy zobaczcie, co w dzisiejszym odcinku Was czeka. Dziś udowodnimy Wam, że to jest Zielona Góra. I ten bajkowy budynek również. Dowiecie się, dlaczego tak dogodnie się tu uprawia winorośl od dawna, co ma wspólnego kurlandzka księżniczka ze słynnym na cały świat astronomem, co to za nietypowa struktura wśród pól i jakie rzeki łączą się w tym miejscu, które miasteczko urzekło nas swoim średniowiecznym układem, ale też i zasmuciło. Oto magiczne miejsce, w którym zamieszkaliśmy. Wygląda ciekawie, prawda? No to muzyka i zaczynamy odcinek z Wartego Zachodu Lubuskiego. Mimo że zachód, zaczniemy od wschodu. Droga, tak jak zapowiadaliśmy, wiodła nas przez okolice Bolesławca, to ten słynny wiadukt kolejowy i około 40 minut przez gęste, pachnące w upalny lipcowy dzień bory dolnośląskie. Już trzeci raz na naszym kanale jako obszar tranzytowy, ale miejscowość, do której się udajemy, wciąż na ich północnym krańcu leży. Zachęcił nas do niej nasz czytelnik, komentując relację na Facebooku. Dziękujemy Ci, Łukaszu, za nią. Jesteśmy w Iłowej, miejscowości, która należała niegdyś do Promniców, później do Hochbergów. O Promnicach jeszcze będzie w tym odcinku, a o Hochbergach mówiliśmy ostatnio, w ostatnim odcinku, więc mamy fajną klamrę łączącą te dwa odcinki ze sobą. Miejscowość ta słynie z przepięknego zespołu pałacowo-parkowego, który jest jednym z najładniejszych nie tylko w województwie lubuskim, ale w ogóle na zachodzie Polski. A skąd takie chińskie i japońskie motywy w tym parku? Na pierwsze skojarzenie możemy uznać, że po prostu była moda, prawda? Więc wprowadzano takie elementy. Owszem była, ale na taką skalę mało kto to robił. Natomiast Fryderyk Hochberg był tak zafascynowany Orientem, wręcz naukowo, wielokrotnie podróżował, że przywiózł po prostu konkretne dane, na podstawie których został stworzony ten ogród. Gdzieś doczytaliśmy, że pełnił też funkcję ambasadora Cesarstwa Niemieckiego w Japonii, ale tylko w jednym źródle to znaleźliśmy. Natomiast ciekawostka jest taka, że właśnie ten ogród w Iłowej, chińsko-japoński, dał podobno początek podobnemu, dużo bardziej sławniejszemu we Wrocławiu. Na jego podstawie zrobiono ten wrocławski. A to jest Mostek Miłości. Orientalny, zadaszony, biegnący nad ulicą. Podobno jedyny tego typu w Polsce i jedyny zwany Miłości, mimo że będący symbolem małżeńskiej zdrady. Ale nie będziemy skupiać się na skandalach. Miasteczko jest małe, ale ma rynek. Przy tym rynku zobaczyliśmy, że podobno są pierogi i kopytka za 22 zł. Sprawdźmy, czy naprawdę. No, prawie. Ale inflacja w Borach Dolnośląskich na szczęście czuje się trochę zagubiona, jak ruskie w 93. Promnicowie po raz drugi. Oto ich gigantyczny i od tego rozmiaru przeklęty dziś, jak widać, pałac w centrum miasta Żary. Akurat żar tego dnia zaczął się lać z nieba. Na remont sąsiedniego zamku Dewinów Bibersteinów na szczęście niedawno znalazły się wielkie pieniądze z Ministerstwa Kultury, bo dziś to też nasze dziedzictwo. Nie można się go wypierać.
6 razy zabił dzwon na ratuszu w Żarach, nim Marcin się wyparł. Nie wyparł się miasta Żary. Mieliśmy w scenariuszu trasę bez pokazywania Żar, bo Żagań był głównym punktem programu. Pomyśleliśmy, że te miasta tak pewnie ze sobą rywalizują jak Gdynia z Gdańskiem, że znienawidziliby nas mieszkańcy Żar, odjechałoby dużo subskrypcji, także miasto jak najbardziej w odcinku się znajdzie, ale tak po prawdzie to na południe od miasta znajduje się jeden bardzo ciekawy punkt, który wypada, aby znalazł się w odcinku o całym województwie lubuskim. Jest godzina 18:25, a termometr pokazuje prawie 30 stopni, a jutro to w ogóle ma być żary, to znaczy żar. Jesteśmy na miejscu. Jak przyjrzeliście się tym kamieniom na murach miejskich żarskich, to duża część z nich była taka dość duża, to były kamienie polodowcowe, bo teraz znajdujemy się w Zielonym Lesie i to jest nazwa własna, Zielony Las. Najwyższy fragment całego województwa lubuskiego. Znajduje się tutaj wzniesienie, które można zaliczyć do korony, jeśli ktoś zdobywa szczyty najwyższe w województwach. Tutaj też swój myśliwski pałac miał Erdman II. Promnic tutaj też zmarł. No i zaraz sobie odnajdziemy, bo podobno jest wieża widokowa. Tutaj mamy wieżę kamienną, nazywa się a jakże wieżą Promnica, bardzo ładna. W tym odcinku posilimy się trochę geoportalem. Teraz widzicie fragment właśnie wzniesień żarskich na geoportalu. No i tutaj już to widać, prawda? Widać, jak to się wyróżnia w terenie. No i to jest, słuchajcie, niesamowite, gdyż widać stąd Sudety, Góry Łużyckie, Góry Izerskie, krainę wygasłych wulkanów, a nawet Śnieżkę. No, nie widać wyraźnie, ale uwierzcie nam, widać. Teraz musicie chyba uwierzyć na słowo, albo się wsłuchacie. Jest tak dużo tych dużych czarnych mrówek, że aż cały las szeleszcze od ich stópek. Na najwyższym punkcie województwa lubuskiego stoi dostrzegalnia przeciwpożarowa, więc wiadomo, nie można z niej skorzystać tak po prostu. Już się bałem, że nie będzie żadnej tabliczki. 226,8, Góra Żarska, najwyższy punkt województwa lubuskiego. Generalnie leśnictwo, nadleśnictwo, robicie to dobrze tutaj. A propos ludzi, którzy robią to dobrze. W kolejnym dniu rozpoczynamy lubuski wątek winiarski, a rozpoczynamy go w Żaganiu właśnie, mieście, o którym wiele słyszeliśmy i od dawna chcieliśmy je odwiedzić, ponieważ to miasto z takiej grupy dużo ważniejszych miast niż na pierwszy rzut oka się wydaje. No ale zacznijmy od wina. Żagań słynął, słynie i zapewne będzie jeszcze długo słynąć z tego napoju. Między innymi dzięki Marcinowi Furtakowi i Renacie Wcisło z winnicy z Saganą, słynącej z win różnych, różnistych, ale też win musujących, wytwarzanych metodą szampańską czy win pomarańczowych. Saganum to łacińska nazwa miasta stanowiącego kiedyś Kraniec Śląska. Winorośla jeszcze małe zaczną dojrzewać w mocnym słońcu oblewającym polodowcowe wzgórza dalkowskie, a potem być obrabiane w nieodległych zabudowaniach dawnego pałacowego folwarku. Miasto widać stąd w oddali, jak i pokazane wcześniej wzgórza żarskie. Żar wciąż z nieba się leje, powtarzamy żar, więc idealnie będzie zejść pod ziemię. No takie upały jak znalazł. Tutaj sobie leżakują różne typy win, natomiast jest też tajemnicza beczka jedna, prawda? Tak, w prawie wszystkich beczkach jest wino, natomiast w beczce pod nazwą Merlot 2019 leżakuje... Niespodzianka. Tak, niespodzianka, alkohol trochę mocniejszy, jest to brandy, czyli po naszemu mówiąc winiak. Trakt winny są to piwnice klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu. Żagań ma tradycje sięgające XIII wieku, jeżeli chodzi o wino i najprawdopodobniej właśnie w tym klasztorze kanonicy regularni mnisi z Żagania zaczęli jako pierwsi w okolicy wytwarzać wino i staraliśmy się jakby uhonorować ten dorobek winiarski kanoników regularnych.
i założyliśmy właśnie w tych piwnicach takie miejsce z jednej strony turystyczne. Jesteśmy teraz w sali takiej muzealnej, gdzie są eksponaty winiarskie. Jakie są typowe, czy też najbardziej charakterystyczne trunki, które Państwo wytwarzacie? Historia naszej winnicy zaczęła się w 2017 roku. Wtedy nasadziliśmy pierwsze krzewy i od samego początku nasza winnica jest mocno identyfikowana z winami słodkimi. Wytwarzamy je z podsuszanych gron po to, aby właśnie uzyskać dużą koncentrację cukru. Natomiast w naszej ofercie mamy kilkadziesiąt rodzajów win. Chyba jest to jakiś duża bardzo. Tak. Jest to chyba jakiś nieoficjalny rekord polski, ale nie o to nam chodzi, ponieważ wytwarzamy wina wytrawne, białe, czerwone, wina musujące, wytwarzane metodą tradycyjną, szampańską, wina z podsuszanych gron, tak jak wspomniałem, wina pomarańczowe, czyli to są takie najbardziej tradycyjne, takie bardzo popularne w Gruzji. Cały pas zachodni Polski, województwo lubuskie, dolnośląskie ma bardzo dobry klimat do rodzenia winorośli, do uprawy winorośli. No i stąd te tradycje. Te tradycje z jednej strony wzięły się z tego, że gleba jest przyjazna rodzeniu winorośli, natomiast z drugiej strony tam, gdzie powstawały ośrodki kościelne, klasztory, to wino jakby było potrzebne do odprawiania liturgii, więc tutaj ja bym dwutorowo. Nie tylko klimat, ale także historia, prawda? Tak, ale jedno bez drugiego by nie powstało. Żagań jest niezwykłym miastem. Jeśli patrzymy na mapę historyczną ziem polskich, on bardzo często się tam pojawia, ponieważ jest z dawien z dawna stolicą książęcą. Książęcy Żagań słynie ponadto z jednej bardzo wpływowej i bardzo interesującej kobiety, o niej trochę więcej w tym odcinku, i z jednego, chyba jeszcze bardziej sławny człowiek, z największych astronomów i naukowców swoich czasów, ale właściwie też wszechczasów. Właśnie śladem tej rangi Żagania są pałace. Rok temu zwiedzaliśmy te w Krośnie Odrzańskim i Głogowie. Teraz przyszedł czas na Żagań. Chyba siedziba najlepiej odnowiona i zagospodarowana ze wszystkich. Barokowa. Powstała w miejscu średniowiecznej warowni piastowskiej. Następnie czeska rodu Wallensteinów, później Lobkowiców, później trafiła w ręce poznanego Wam już z naszych odcinków sprzed roku potężnego księcia ze wschodu. Od tego czasu jedno ze skrzydeł nazwano kurlandzkim. A dlaczego? Dlatego, że Piotr Biron. A dlaczego Piotr Biron? Gdyż był księciem Kurlandii, lennikiem Rzeczpospolitej i pojawił się w pałacu Rundale, który mieliśmy przyjemność pokazywać Wam w odcinku z Łotwy i Kurlandii, do którego zachęcamy. Córką Birona była wspomniana Dorota de Talleyrand-Périgord, kobieta, której życiorys jest równie burzliwy, interesujący jak pokazanej w poprzednim odcinku księżnej Daisy. Wejdę w cień, wybaczcie, ale to jest samo południe, dzisiaj ma być 37 stopni. Dorota, hrabina Périgord, hrabina kurlandzka, ale też księżna żagańska i księżna Dino, to jest taka malutka wysepka w Kampanii, była w swoich czasach, uwierzcie nam na słowo, a jak nie, to możecie się przenieść do tamtych czasów i zapytać możnych, mega znaną i rozpoznawalną osobą na wielu dworach europejskich, również Stanisława Poniatowskiego. Tak naprawdę była związana z Żaganiem, owszem, ale trzeba oddać słuszność, zresztą jest pochowana dosłownie 500 metrów stąd w kościele Świętego Krzyża Gotyckim. Trzeba oddać słuszność, tak jak w przypadku Daisy, że dwa miejsca się z nią łączyły, Książ i Pszczyna. Tak w przypadku księżnej Doroty, oprócz Żagania, mamy jeszcze jedno bardzo ważne miejsce i też w województwie lubuskim. Za chwilę poznacie, co to za miejsce, tak wygląda ono dziś. Tylko jeszcze zajrzymy do dawnego opactwa kanoników regularnych, który słynie z przepięknych, barokowych wnętrz. Podobno na tym dziedzińcu placu klasztornego kręcono superprodukcję Chopin, gdzie Żagań udawał Drezno. Zwiedzanie odbywa się o pełnej godzinie, ale z pewnością warto się tu wybrać, choćby ze względu na te niesamowite wnętrza. Jedne z najpiękniejszych barokowych bibliotek w Polsce. Zachowanej w zaskakująco dobrym stanie, jak na miejsce, które oczywiście nie oparło się fali radzieckiej powodzi, grabieży i zniszczeń.
chorały? To znaczy, to jest antyfonarz, czyli zbiór antyfon. Teraz też przy okazji tych globusów, choć nie należały do niego, wyjaśnić może się zagadka słynnego astronoma. Otóż w żaganiu swoją karierę zaczynał sam Jan Kepler. Ta wieżyczka pełniła rolę obserwatorium, nie tylko astro, ale też meteo. A teraz przenieśmy się do naszej nowej bazy, na końcu świata, by schronić się przed upałami. Oto dowód. Było wtedy nie 37, a nawet 38 stopni w cieniu. No przecież tak nie da się pracować w terenie. To nawet rzekomo zabronione. Obiekt nazywa się Narnia, jak już zauważyliście. Mnóstwo tutaj takich baśniowych motywów. Nas oczywiście najbardziej zaintrygowały motyle, ale przysięgam, to przypadek. Absolutnie nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak i z tego, że to była leśniczówka, właściwie całe gospodarstwo leśniczego. Obecni właściciele to są potomkowie właśnie tych leśniczych, którzy tutaj zarządzali obiektem, no i lasami wokół. Powiem tak, jest cały czas 34 stopnie, teraz chyba się zdrzemniemy i wrócimy tutaj o bardziej godnej pogodzie, gdzieś koło 20, no bo dzień jest przecież bardzo, bardzo długi. Tutaj mamy kuchnię, bardzo jasna, ale fajny jest bardzo też ten piec. Pamiętamy taki z domu naszych babć, a tu jest raczej część, która wykorzystywana jest była do pieczenia chleba. Porcelana chyba nie Bolesławiec. Zobaczymy, wygląda, że nie, ale Wałbrzych. Pozdrawiamy poprzedni odcinek. Nie, żebym się stroił, po prostu puściliśmy pranie. Ten wał, który tutaj widzicie, chroni kanał, bardzo nietypowy. Woda jest dużo powyżej mnie, jej poziom. To kanał Dychowski, 20 km stąd doprowadza wodę ze spiętrzonego Bobru. Na przełomie Bobru, bo tutaj mamy wzgórze około 120 metrów, zaczyna się wał zielonogórski, który później ma około 220 czy więcej. Doprowadza wodę do elektrowni Dychów szczytowo-pompowej, słuchajcie, typu derywacyjnego. Właśnie wykorzystywana jest ta woda z Bobru. Jest to największa tego typu szczytowo-pompowa w Polsce. Nie grałem swobodnie ponad 10 lat. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz wspominamy, że zachodnie rubieże Polski, zwłaszcza te poza dużymi miastami, są równie dzikie, ciche i spokojne jak te na wschodzie, a może nawet bardziej. Tylko my i dźwięki ptaków w tle, owadów zza płotu na nieskoszonej łące, chrabąszczy lipcowych, lubujących się w ciepłych wieczorach i trzaskanie drew i ognia w ognisku. Tak to naprawdę można wypocząć, prawda? Takie miejsce jest idealne na przykład dla osób, które podróżują grupą większą, ale niekoniecznie, bo mogą być to też dwie osoby, para na przykład, które lubią spędzać czas właśnie na łonie przyrody i które lubią mieć
cały obiekt na wyłączność tylko dla siebie. Na dodatek bardzo oryginalny obiekt. I te oryginalne obiekty znajdziecie w serwisie Aloha Camp, który jest partnerem naszej serii dookoła Polski. Bardzo dziękujemy. To nie jest mało. W pierwszej serii było ponad 40 noclegów, teraz trochę mniej i Aloha Camp nam je gwarantuje, a my Wam gwarantujemy zniżkę 100 zł, jeśli klikniecie w link w opisie filmu dla naszych widzów specjalnie na rezerwację noclegów w ramach miejsc takich jakie są w Aloha Camp i nagrodę dodatkową mamy. Voucher o wartości 500 zł na noclegi w Aloha Camp. Dla kogo? Dla osób, które napiszą najpiękniejszy, najbardziej inspirujący, najbardziej zaskakujący nas komentarz pod którymś z odcinków Podróży dookoła Polski. Także zachęcamy do bycia aktywnym widzem. Jutro kolejny piękny dzień. Zapraszamy Was na opłotki Zielonej Góry. To gdzie jedziemy najpierw? Może się zdziwisz, ale najpierw do paczkomatu. To ciekawe. Czeka do 11. No i co my tu mamy? Roztocze Wschodnie. Poleski Park Narodowy. Jesteśmy w miejscowości Zatonie, chociaż trzeba powiedzieć, że od jakiegoś czasu jest to część Zielonej Góry, jego dzielnica, choć tak naprawdę znajdujemy się kilkanaście kilometrów od centrum tego miasta. I trzeba powiedzieć, że w związku z tym Zielona Góra jest to jedno z największych powierzchniowo miast w Polsce. Pałac książęcy w tym miejscu należał również do księżnej Doroty. To właśnie tu kursowała powozem przez lasy i gęstwiny dzisiejszego województwa lubuskiego. Niestety w wyniku wypadku gdzieś pomiędzy Zatoniem a Żaganiem władczyni zmarła. Uważana za dobrą panią i dobrą zarządczynię, żegnana była rzekomo przez ponad 10 000 ludzi. Przez lata pamięć o niej, jak i to miejsce, popadało w zapomnienie, zniszczenie i ruinę. Ale ruina ruinie nierówna. Musieliśmy się schować w tej altanie różanej, przepięknej, ponieważ trochę wieje, a po drugie tam cały czas trwają prace. Tu jest oś widokowa, niestety już na ruiny pałacu. Ten pałac został w 1945 roku zniszczony przez wojska radzieckie, a został on wcześniej oczywiście rozbudowany przez wspomnianą księżną Dorotę. Ten pałac już nigdy nie zostanie odbudowany, zostanie zakonserwowany jako trwała ruina, między innymi będzie zadaszony takim szklanym dachem. Posiada też romantyczną oranżerię i kawiarenkę. Natomiast te prace cały czas trwają. Dostępny jest przepiękny park i coś to może Wam już przypominać, prawda? Ponieważ w sposób nieco podobny został zakonserwowany jako trwała ruina pałac, a właściwie ruiny pałacu w Żmigrodzie, który pokazywaliśmy w 2022 roku podczas naszej podróży po Polsce. Jest i dawno niewidziane przez nas zjawisko lipowego deszczu. Jest i chłopiec z łabędziem Kalidego, a my w Bytomiu już nie mamy. Jest i oś widokowa, której powab przyciągnąłby zapewne niejednego impresjonistę. Wielkie gratulacje dla osób, które podjęły się tej romantycznej i inspirującej rewitalizacji. My jesteśmy zachwyceni. Oby świeciła przykładem na resztę Śląska. A to już nieodległa Ochla, również teren miasta, choć niekoniecznie tak wygląda, gdzie od wielu, wielu lat czekała na nas ta budowla, zapowiedziana na początku odcinka. Skansen w Ochli w wielu miejscach, w wielu przewodnikach opisywany jest jako miejsce bardzo wyjątkowe. A że my uwielbiamy skanseny, no to musieliśmy tutaj przyjechać i to sprawdzić. Ochla to właściwie jest również część Zielonej Góry obecnie. No i dlaczego jest takie wyjątkowe to miejsce? Ten skansen to muzeum etnograficzne. Przede wszystkim dzięki temu, co znajduje się za moimi plecami. To symbol tego miejsca, no i jedyna w Polsce wieża winiarska. Zobaczcie, jest przepiękna, składa się z 3 poziomów. Na najniższym poziomie znajdowała się prasa winiarska. Powyżej mieszkał winiarz, czy też ogrodnik, osoba, która zajmowała się produkcją wina, a także ekonom czasami tam zamieszkiwał, który liczył skrzętnie, ile kiści winogron pracownicy zebrali z danego poletka, a u góry taka wieża po prostu obserwacyjna, żeby mieć pogląd na całą winnicę.
Szkoda, że Państwo tego nie czują. Wiecie, jak to jest. Deszcz po bardzo upalnym dniu, zapach lipy, ziół. Niesamowity moment lata. Jeden z najpiękniejszych. No to teraz, jak mamy ten skansen, to już naprawdę nam nie darują. Słuchajcie, ścigajcie nas, bo obiecaliśmy Wam kiedyś odcinek specjalny z 10 najciekawszymi skansenami w Polsce. To teraz już naprawdę wypada go zrobić. Przy barokowym, niedawno odrestaurowanym dworze w Ochli przysłowiowa kamieni kupa. Ona nic nie znaczy, chociaż dla nas wiele. To symbol tych ziem i tego, jak polodowcowy kamień z polodowcowych wzgórz pisał się na stałe w krajobraz kulturowy. Czy w postaci tego romańsko-gotyckiego kościoła w Niwiskach, szkoda, że zamkniętego, czy murów obronnych tego niesamowicie wyglądającego i zakonserwowanego wręcz w średniowiecznym układzie urbanistycznym miasteczka Kożuchów. Dowiadujemy się, że w tutejszym zamku również chwilę rezydowali Piastowie. Jednakże w tym pięknie kryje się wiele smutku. Sporo podwórek, elewacji, detali jest w dość złym stanie. Ewidentnie miasto potrzebuje funduszy, a dzięki temu Kożuchów może stać się perełką i to całej zachodniej Polski. Zobaczcie też ratusz, to jest ciekawe połączenie architektoniczne. Wał zielonogórski kończy się spektakularnie nad Doliną Odry. Najlepiej widać to w okolicach miejscowości Zabór oraz położonej właściwie między Skarpą a Starorzeczem miejscowości Milsko. Winnica Milsko, jedna z większych, położona jest niesamowicie. Właśnie tak. Słynie z najłagodniejszego klimatu, który dzięki Dolinie Odry świeżym wiatrem wentyluje tutejsze wina, winne grona, chronione od zachodu wzgórzami zielonogórskimi. Oto również te wzgórza. I to tu, w Zaborze, znajduje się małe centrum lubuskiego winiarstwa, ośrodek edukacji, ale też pełniący rolę muzeum. Odrę przekraczamy jednak nie tu, a w równie ciekawie położonych nad Odrą Cigacicach, dlatego że jesteśmy im, nomen omen, to winni. Lubuski przełom Odry. Kto oglądał poprzednią serię rok temu wzdłuż rzeki Odry, pamięta, że załamanie pogody spowodowało, że między Krosnem Odrzańskim a Bytomiem Odrzańskim i Nową Solą musieliśmy zmienić plany. Właśnie nie odwiedziliśmy m.in. Cigacic, ale płynęliśmy sobie statkiem z Nowej Soli. To jest taki produkt turystyczny, rejsy po Odrze statkami Zefir i Laguna, laureat certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. I tutaj z Cigacic też można sobie takim statkiem płynąć, zarówno pod prąd, jak i z prądem, ale ponadto Lubuskie posiada też jeden certyfikat nagrodzony przez Polską Organizację Turystyczną, nazywa się Nadodrzańska Przygoda i w tym pakiecie jest mnóstwo różnych naprawdę przygód, nie tylko wodne, bo można też pływać kajakami po Odrze, ale odwiedzanie winnic, wędrówki konne po polodowcowych wzgórzach, między innymi Żagań wspomniany i pokazany przez nas tam się znalazł, jak i nawet, słuchajcie, coś podziemnego. Co może być podziemnego w województwie lubuskim? Ja widzę to tutaj na tej grafice, wy zobaczycie za chwileczkę. Super miejsce tutaj, nie, jest taki bar, taka restauracyjka z klimatem na nabrzeżu. No jesteśmy źli, albo nawet wściekli, że dzisiaj akurat zjedliśmy coś szybko w drodze, bo tutaj słyszeliśmy menu i propozycje jadłoby się świetnie, no ale nie możemy jeść dwa razy. Zanim dotrzemy w okolice miasta Międzyrzecz, bo o nim mowa, podwójny wątek sakrum i jeden profanum. To ten pierwszy, sakrum. Mijamy w oddali, w okolicach Świebodzina, pewnie kojarzycie. A to ten drugi, jego być może nie kojarzycie. Opactwo cysterskie w Paradyżu, ale tym w ramach wioski Gościkowo. To niedoceniana perła architektoniczna zachodniej Polski, być może podobnej klasy co Henryków czy Krzeczów. Można zwiedzać co godzinę. Kiedyś obiekt pełnił rolę szkoły oraz seminarium duchownego. Obiekt przez długi czas pełnił rolę seminarium duchownego dla tutejszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W szczytowym momencie nawet 300 przyszłych księży tutaj mogło przebywać, a w najgorszym okresie kilka lat temu wstąpiło do seminarium 2. Obecnie już nie pełni tej roli. Na szczęście można zwiedzać co godzinę. A to wątek profanum. Realizujemy go w Sulechowie. Swoją drogą też ciekawie wyglądającym miasteczku ze średniowiecznym układem urbanistycznym, pięknym rynkiem i ratuszem. Ponieważ Sulechów jest
zakończeniem naszej podróży przez Śląsk, tak, mimo że to województwo lubuskie, wciąż jesteśmy na Śląsku, to uczcijmy to, jakkolwiek to brzmi, jagodziankami, bo jest sezon. Czy są tu jagodzianki? Dzień dobry. Niestety tutaj nie ma jagodzianek, za późno jesteśmy. Najprawdopodobniej tu będą, zobaczymy. Są jagodzianki, to poprosimy te 2 jagodzianki. Mniej niż 10 zł za jagodzianki w sezonie to chyba uczciwa cena, prawda? Jakby ktoś to usłyszał sprzed 10 lat, to pewnie by nas odsubskrybował. Będąc w Sulechowie, albo przynajmniej w okolicy, warto zjechać z drogi, żeby zobaczyć ją, czyli najstarszą sosnę w Polsce oraz drugą co do grubości. A właściwie tak przyglądając się jej, to wygląda, jakby to były 2 ze sobą zrośnięte, ale to nieważne. Nazywa się Waligóra. No i jeszcze jest jedna ciekawostka, stąd prowadzi bardzo fajna trasa rowerowa po lodowcowych pagórkach. I docieramy na teren MRU. Jest to podobno miejsce największego podziemnego militarnego miasta Europy. Wiemy, że w obecnych czasach trudno swobodnie pasjonować się atrakcjami wojennymi, zwłaszcza że 100% tych budowli jest niemieckich. Ale jednak to przecież jedna z największych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego. Jest bardzo sucho dzisiaj, w ogóle jest susza w Polsce, wszystko pyli. To są zapory przeciwczołgowe w postaci takich zębów smoka. One są wbite dużo bardziej w ziemię niż wystają ponad. Jest to fragment MRU, czyli Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Ja nie jestem specjalistą od historii II wojny światowej, ale jestem geografem i mogę stwierdzić z całą pewnością, że miejsce stworzenia tutaj takiego wału fortyfikacji nie jest przypadkowe. Nazywa się ten fragment Bramą Lubuską, czyli pomiędzy dolinami Warty z Notecią i Odry. No, idealne miejsce, żeby przejść z zachodu na wschód, ze wschodu na zachód. Jedyną przeszkodą później jest jedynie Odra, albo aż. Tutaj podjęto decyzję w latach 30. o budowie takiego gigantycznego systemu bunkrów, wież strażniczych, a także korytarzy podziemnych, które łączyły te obiekty. Można mówić o największym tego typu podziemnym mieście zmilitaryzowanym w Europie. Później, gdy po 1945 obszar ten został porzucony, zamieszkały tutaj nietoperze i mamy kolejny rekord, gdyż tutaj znajduje się też największy w Europie Środkowej rezerwat chroniący nietoperze. Trzeba znowu pamiętać o tym, żeby wziąć z sobą kurtkę czy sweter nawet w środku lata, gdy jest ponad 30 stopni, bo na dole jest 20 stopni mniej. Oprócz temperatury, pewnym problemem tutaj, niedogodnością jest wysoka wilgotność, sięgająca 85%. Wycieczki trwają jedna jakoś tak godzina i pół, druga 2,5 godziny, a jest też możliwość zwiedzania 8-godzinnego. Niesamowite. Możliwość jazdy rowerami pod ziemią to przywilej nie tylko pracowników, ale też niektórych tras dla turystów. Wiele osób z podziemnej wędrówki wraca też takimi wozami bojowymi. Poczytajcie sobie na bunkry.pl. 24-25 tysięcy żołnierzy. Tyle mogłoby zamieszkać w całym tym systemie, jeśli zostałby ukończony, ale nie został. Między innymi dla nich wybudowano specjalne miasto. Dzisiaj jego resztki znajdują się w Kęszycy Leśnej, łącznie z kasynem oficerskim. Natomiast myśmy wybrali jeszcze jako dodatek ten oto most, forteczny most obrotowy, który jest jednym z 2 tego typu w Polsce na tym systemie. Można sobie zadzwonić, słuchajcie, i umówić się na wspólne obracanie tego mostu. Jest on na Obrze, a dokładniej na odnodze Obry. No i Obra płynie na północ, my również udajemy się przez Skwierzynę, w miejsce, gdzie łączą się 2 niezwykle ważne polskie rzeki. Ale czysta ta Obra, prawda? Uchodzi ona do Warty tuż za Skwierzyną, a tam z kolei po chwili dochodzi do połączenia Warty z Notecią. I co? Która jest która, waszym zdaniem? Dzięki dużo większej ilości wody, między innymi którą doprowadza Obra, to Warta okazuje się rzeką silniejszą i przejmuje nazwę od Noteci w miejscowości Santok, gdzie już 1000 lat temu istniał słynny i bardzo ważny gród słowiański.
W latach swojej największej świetności miał on wysokość kilku metrów nawet i wokół roztaczały się niedostępne bagna, co spowodowało, że miejsce to właśnie było bardzo niedostępne i wręcz nie do zdobycia. Dzisiaj można tam się dostać przy pomocy promu, natomiast właśnie to położenie takie ciekawe wśród bagien, a także to ufortyfikowanie sprawiło, że przez długi czas stanowiło ono dobrą taką barierę właśnie dla zachodnich granic państwa Mieszka, a także jego następców. Miejsce to jest wręcz idealne na złotą godzinę, by tutaj przyjechać i rozkoszować się tymi krajobrazami. Natomiast nam niestety się nie udało ze względu na zachmurzenie. Może troszeczkę słońca jeszcze wyjdzie, ale zobaczymy. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Wyjdzie czy nie wyjdzie? Wyjdzie czy nie wyjdzie? Dobijamy już do 40 minut odcinka. Miało być 30. No ale dla niego warto. Dla Barlinka. I dla tych pięknych wieczornych ujęć i warunków, które nas tu przywitały. Nocleg mamy na terenie Barlineckiego Parku Krajobrazowego. Tak, jesteśmy w Barlinku i wiemy, że to już nie jest województwo lubuskie, ale potraktujemy to miejsce jako swego rodzaju epilog oraz prolog. Epilog do tego odcinka, a prolog do następnego odcinka oraz do kolejnych krajobrazów, w których dominować będą tym razem lasy oraz jeziora, czyli pojezierza. Zobaczcie, jak jezioro Barlineckie pięknie zaczyna parować i jednak słońce też się trochę pojawia. Barlinek znajduje się na prestiżowej liście Eden Polska, natomiast jest też europejską stolicą Nordic Walking, co sprawia, że otrzymało jeszcze jedno wyróżnienie, to znaczy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. I ma 240 km tras pieszych i aż 54 km tych właśnie szlaków pieszych przeznaczone jest dla osób, które lubią właśnie taką formę wędrowania, czyli z kijkami. A najlepiej jest gdzie wędrować? No wokół tego przepięknego jeziora można je okrążyć dookoła zielonym szlakiem, a jezioro to jest największym oraz najpiękniejszym jeziorem w regionie. Co znajduje się z województwa lubuskiego w naszej książce Podróżuj bliżej. Mam czapkę do tyłu, bo chciałem być bardziej młodzieżowy, tak jak uczestnicy tego koncertu, ale przecież na okładce mam czapkę do przodu i do tego samego koloru. No na przykład jest Park Narodowy Ujście Warty i okolice z Rzeczpospolitą Ptasią, jest Łuk Murzakowa i fragment Borów Dolnośląskich. A czy coś będzie w drugiej części, czyli w Podróżuj bliżej 2, z województwa lubuskiego? Na 85 lub 86% mówimy, że tak, możecie nas trzymać za słowo, a my Was trzymamy za słowo, że jesteście chętni wspierać nasz kanał jako ci mecenasi, kupując m.in. książkę Podróżuj bliżej o tym, jak spędzić urlop i gdzie spędzić urlop w mniej znanych regionach i krainach naszego pięknego kraju. Możecie też wesprzeć nasz kanał poprzez przycisk na YouTubie Wesprzyj. Już sporo osób się na to zdecydowało. Jesteśmy nam bardzo, bardzo wdzięczni, bo zbieramy na przyszłoroczną edycję Polski na przełaj. Na północ od miasta ciągnie się wspomniana Dolina Płoni, szczycąca się idyllicznym wręcz, wzorcowym polodowcowym krajobrazem, który my osobiście znamy głównie z Pojezierza Suwalskiego. Wielowiekowa wieś Żydowo o rycerskim rodowodzie położona w polodowcowej dolinie rzeki Płoni to doskonałe miejsce, żeby poruszyć po raz kolejny kącik odpowiedzialnego podróżowania. Dzisiaj o zrównoważonym rozwoju, a nie ma lepszego przykładu niż projekt Eden Polska, koordynowany po polskiej stronie przez Polską Organizację Turystyczną. To projekt European Destination of Excellence, który zajmuje się miejscami turystycznymi, które rozwijają się w oparciu o poszanowanie lokalnej społeczności, kultury, tradycji i przyrody. Dużo tych miejsc znajdziecie na specjalnej stronie internetowej Eden Polska, która ma mapę. Koordynowana jest właśnie przez Polską Organizację Turystyczną i oczywiście w czasie naszej podróży odwiedzimy kilka takich miejsc. I tym pięknym polodowcowym krajobrazem kończymy kolejny, drugi już odcinek o województwie lubuskim. Bardzo prosimy o wszystkie pozytywne łapki w górę, komentarze i zapraszamy do odcinka trzeciego, głównie z województwa zachodniopomorskiego, ale nie tylko,
I już teraz zerknijcie na fragmenty, co Was może czekać. Zapraszamy. Cześć! Bóg z Napoleonem.